Szanowni Państwo, w tym materiale chciałem zaprezentować sieciową multiszliferkę firmy Parkside PFBS 160 i porównać ją z Dremelem 4000. Multiszlifierka Parkside PFBS 160 zapakowana jest w plastikową walizkę z metalowymi zapięciami. W środku znajdujemy wałek giętki i instrukcje oraz pudełko z akcesoriami, statyw teleskopowy z uchwytem pozwalającym zawiesić urządzenie, gdy korzystamy z wałka giętkiego, przystawkę do frezowania, drugą osłonę z 2 diodami oświetlającymi miejsce pracy, no i oczywiście samo urządzenie. Wśród dołączonych akcesoriów znajdziemy m.in. taśmy do szlifowania, szczotki, tarczę do cięcia, końcówki polerskie, kamienie szlifierskie, frezy i trzpienie. Dołączony statyw można regulować na wysokość oraz blokować haczyk, na którym zawieszamy urządzenie. Statyw można montować w uchwycie w jednej z 2 pozycji, w zależności czy będziemy go mocować do powierzchni pionowej czy poziomej. Przystawka frezarska ma możliwości ustawiania głębokości pracy w zakresie od 0 do 20 mm. W dodatkowej osłonie LEDy włączamy za pomocą specjalnego drobnego przełącznika. W odróżnieniu do prezentowanego przeze mnie we wcześniejszym materiale Boscha GRO 12V35 oświetlenie miejsca pracy nie uruchamia się automatycznie wraz ze startem urządzenia. Wałek giętki w Parkside montujemy wykorzystując oryginalną tuleję zaciskową multiszlifierki. Multiszlifierkę Dremel 4000 prezentowałem już przy okazji porównania jej z bezprzewodowym Boschem GRO 12V35. Jak wspomniałem, występuje ona w różnych wersjach wyposażenia z różną liczbą akcesoriów i przystawek. Tutaj jeden z najprostszych zestawów zapakowany w materiałową torbę, w której bocznej kieszeni możemy znaleźć pudełko z zestawem 45 sztuk osprzętu, a w głównej przegródce znajdujemy samo urządzenie oraz wałek giętki. Porównajmy teraz oba urządzenia. W obu nad tuleją zaciskową i zdejmowalną osłoną znajduje się przycisk blokady wrzeciona umożliwiający wymianę akcesoriów. W Dremelu zlokalizowany jest on jednak troszkę wyżej. W obu urządzeniach na samej górze odnajdujemy pokrętło pozwalające na płynną regulację obrotów. W przypadku Parkside'a mamy do dyspozycji zakres od 10 000 do 40 000 obrotów na minutę. Z kolei w przypadku Dremela możliwe jest ustawienie od 5000 do 35 000 obrotów na minutę. Znacząca różnica jest w rodzaju i lokalizacji włącznika. W Parkside mamy przełącznik kołyskowy zlokalizowany na samej górze. W Dremelu z kolei mamy suwak umieszczony bezpośrednio nad przyciskiem blokady wrzeciona. Dzięki temu Dremel wyposażony jest w mechanizm uniemożliwiający zablokowanie wrzeciona, gdy urządzenie jest włączone. Rozmiary obu urządzeń są zbliżone. Podobne są długości korpusów i masy. Parkside jest jednak troszkę grubszy. O możliwości zamontowania przystawek świadczy plastikowy gwint, na który nakręcamy osłonę. W przypadku Parkside'a jest on zauważalnie inny niż w przypadku Dremela. W konsekwencji nie jesteśmy w stanie wykorzystać ani przystawek zestawu Parkside'a w Dremelu 4000, ani przystawek Dremela w Parkside PFBS 160. Różne są także gwinty do nakrętek na tuleje zaciskowe. Wskutek tego nie jesteśmy w stanie wykorzystać uchwytu uniwersalnego, tzw. mini uchwytu wiertarskiego od Dremela, ale na szczęście na rynku można dostać taki osprzęt od niezależnych producentów. Jeśli chodzi o ergonomię, to tutaj w mojej ocenie Parkside wypada gorzej. Jak się okazuje, problemem nie jest większa grubość urządzenia. Po pierwsze, plastikowa osłona i oszczędne gumowanie wokół końcówki urządzenia sprawiają, że uchwyt długopisowy jest mniej przyjemny i wygodny niż w przypadku Dremela. Sytuacji nie poprawia również stosunkowo gorsze wyprofilowanie tej części urządzenia.
a także umieszczenie przycisku blokady wrzeciona stosunkowo nisko nad osłoną. Najlepiej trzyma się to urządzenie chwytając je jedną ręką. Tutaj ogumowanie jest właściwe, a dłonią nie zasłaniamy wówczas żadnych przycisków. Gdy jednak chcemy popracować oburącz, dla drugiej ręki zaczyna brakować ogumowanej powierzchni. Ciężko jest też tak ustawić wygodnie dłoń, aby nie trafiała ona bezpośrednio na pokrętło zmiany obrotów czy wyłącznik. Użycie alternatywnej osłony z oświetleniem LED jeszcze pogarsza komfort trzymania narzędzia, ale dotyczy to tylko w przypadku chwytu długopisowego. W przypadku Dremela zarówno chwyt długopisowy, jak i oburęczny sprawiają wrażenie wygodniejszych. Również do pracy jedną ręką nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Wałki gięte są zbliżone rozmiarami, jednak ten od Dremela wydaje się mieć bardziej ergonomiczny uchwyt. Osprzęt ten różni się także sposobem blokowania wrzeciona. W Parkside służy do tego odsuwany kołnierz, podczas gdy w Dremelu mamy dodatkowy przycisk na uchwycie. Czas na krótkie testy. Wybrałem 8 zadań, takich samych jak w przypadku testu Boscha Gero, które odpowiadają różnym pracom z drewnem. Ściąłem narożnik kantówki o grubości 10 mm, obciąłem wkręt, zrobiłem wgłębienie, zaszlifowałem narożnik, wywierciłem otwór o średnicy 6 mm, wyfrezowałem krawędź na długości 20 mm, wygrawerowałem literę D, a na koniec wyszczotkowałem fragment opalonego drewna. Prędkości obrotowe początkowe ustawione były na maksymalne zalecane dla danego typu osprzętu wartości. Jedynie w przypadku taśmy szlifierskiej ograniczyłem szybkość do 10 000 obrotów na minutę. Zobaczmy, jak radził sobie Parkside na tle Dremela.
Widać było, że Parkside'owi brakowało mocy w zadaniach, w których ograniczana była maksymalna szybkość obrotowa. Żeby dokończyć cięcie narożnika czy wyszczotkować opalone drewno, musiałem zwiększyć szybkość obrotową ponad rekomendowaną maksymalną wartość. Podsumowując, Parkside jest niezłą multiszlifierką. Niestety brakuje mu nie tylko możliwości ustawienia niskich szybkości obrotowych, takich poniżej 10 tysięcy obrotów na minutę, ale i mocy, gdy pracuje na najniższych dostępnych szybkościach. Również ergonomia tego urządzenia pozostawia do życzenia. Na plus jednak zaliczyć należy niską cenę i bogate wyposażenie. Jednak brak kompatybilności z Dremelem oznacza, że nie jesteśmy w stanie uzupełnić sprzętu o elementy z bogatej gamy przystawek Dremela. Nie będziemy mogli też wykorzystać załączonych przystawek w przyszłości, gdy zdecydujemy się na zmianę multiszlifierki, na przykład na wspomniane markowe urządzenie. Na koniec warto wspomnieć o niezawodności. Ja użytkuję oba urządzenia od dłuższego czasu i nie miałem z nimi żadnych problemów. Okazuje się jednak, że odsetek użytkowników skarżących się na usterki Dremela nie jest zauważalnie mniejszy niż tych narzekających na Parkside.